Aloha! Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku. Dzisiaj płynę na wyspę Nusa Penida, miejsce chyba jedno z najbardziej znanych tutaj, które jest w okolicach Bali. Właśnie przyjechałem do dziewczyn, zostawić sobie swój plecak i jadę, później tu wracam. I później Wam pokażę trochę więcej. Piękny hotelik. Hello! Morning! Cudowne miejsce. Aż się cieszę, że spędzę sobie tu fajne dni, ale ile to jeszcze nie wiem. Się okaże. Wiecie, jak ze mną jest. Mimo, że czasem jest ładne miejsce, ja i tak na dupie nie usiedzę. No, ale tak to jest. No, dobra, nic. Zbieram się, bo mam jeszcze godzinę drogi do portu, a nie mogę się spóźnić, bo o 8 odpływa speedboat. No, jestem już w porcie, jechałem tutaj około godzinki, a może szybciej nawet, nie wiem. Idę teraz odebrać swój bilet. Dominika pomogła mi wcześniej zarezerwować. Dzisiaj jest sobota, także nigdy nie wiadomo było, jak to będzie, także świetnie. Tylko muszę iść go odebrać i zapłacić. I za jakieś 25 minut ruszamy. Przed chwilą tu padało. Na szczęście mi się udało dojechać suchy. Także miałem farta na maksa. No i mam nadzieję, że tam na wyspie będzie ładna pogoda. No bo tam musi być słońce. Jeśli nie będzie, no to niestety nie będzie tak ładnie, jak powinno. No i dobra, idziemy już na speedboata. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu wojownik 10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło wojownik 10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu. Partnerem kanału są Blendigo i Szaf, niezawodne urządzenia do domu i w podróży. Użyj kodu wojownik 20 i zyskaj 20% rabatu. No i jestem na Nusa Penida. Powiem Wam tak. Jakby tu było słońce, to jaka tu jest piękna woda. Ale spokojnie. Jest jeszcze rano, jest dopiero 9:30. Samo nie wygląda obiecująco, ale nie patrzę. Na Bali będę teraz często. W przyszłym roku na pewno parę razy. Jak Wam mówiłem, zaczynam biznes tutaj. Jaki to będzie biznes, to się dowiecie albo jeszcze w tym odcinku, albo w przyszłym. Ale to jak już będę z dziewczynami razem, to Wam opowiemy, pokażemy i tak dalej. No, także się nie przejmuję. A zresztą i tak chcę tu przyjechać z Lalą w przyszłym roku na parę dni nawet, może tak na 2 nocki. Później na Gili też popłynąć. Ojej, jak oglądałem, wyspy Gili są cudowne. Zresztą tutaj też jest cudownie. Także jest tu dużo miejsc. W ogóle cała Indonezja jest super. To jest właśnie jeszcze taki kraj, który mam dużo do odkrycia i dużo do zobaczenia i dużo do pokazania Wam. Dobra, wynajmuję skuterek za 150 000. Thank you so much. Okay, see you later. Thank you. Mniejszy był za 100, ale w sumie wolę taki większy, będzie wygodniejszy. Dobra, przyjechałem na najbardziej znany punkt całej Nusa Penida na tej wyspie, który nazywa się T-Rex, bo przypomina T-Rexa. Dobra, zaraz zobaczymy. Poczekam gdzieś tu prawdopodobnie jeszcze w kawiarni. No i poczekam, aż się jeszcze troszkę wypogodzi, bo robi się coraz lepiej. A jednak słońce daje efekt. Ale powiem Wam tak. Drogi na Nusa Penida nie są dla amatorów. Serio. Są takie dziury. W ogóle samochodem nie decydujcie się tutaj jeździć. Polecam bardziej już skuterek, no chyba, że nie macie wyjścia. Ale lepiej jest zdecydowanie skuter. No i tak, wiadomo, ludzi masa, no bo to wiadomo. No. I to jest to miejsce. To woda cudowna. Tylko patrzcie, co tu robią. Budują windę, że można było tam na plażę zejść, bo tam można zejść ogólnie. Tam jest zejście, tam. I można zejść na plażę, godzinę się schodzi mniej więcej w dół. Wiadomo, bardzo ciężko wraca do góry. Podobno, znaczy dla mnie nie pewnie, ale wiele osób pewnie tak. No, tak to wygląda. Zaraz się tu jeszcze przelecę
dronem, tylko dzisiaj muszę schować, bo nie wiem, czy można sobie tak latać. Ej, dopiero teraz obczaję, o co chodzi z tym T-Rexem. Patrzcie, tutaj jest jakby głowa tego T-Rexa. Ale czadzior. Faktycznie teraz to tak wygląda. Człowiek to normalnie potrafi być zaskoczony czasem. No powiem wam, że fajne, to fajne. Mimo tego, że nie ma tej pogody, to i tak jest w miarę okej. Chyba, że jak jest pogoda, to jest w ogóle jeszcze lepiej. Ale no co tam? Kurczę, szkoda, nie mam... Nie, chciałem powiedzieć, że nie mam czasu, ale raczej nie mam ochoty, że tam schodzić na dół. No cóż. Ja wiem, patrzcie, ile tu jest ludzi. Dzisiaj jest sobota, jest w ogóle dzisiaj jakieś święto tutaj. Bo wszędzie coś się dzieje. Sorry, excuse me. Ja. Mocna akcja. Patrzcie, a tutaj za wejścia minutkę na punkt widokowy 15 000 kasy. Nie jest dużo, bo to 3 zł, ale sam fakt. Kurde, jak tu ładnie wygląda. No i tutaj są schody, gdzie się schodzi tam właśnie na dół. Ale nie będę schodził na sam dół. Podobno trzeba uważać na mapę. Jeszcze akurat żadnej nie widziałem, ale podobno są. Aha, no było napisane, że fajnie tutaj mieć buty i schodzić w butach. No to nie mam. Miejsce piękne. Zresztą to chyba też widzieliście z drona. Ja cały czas teraz tego T-Rexa widzę. No ale serio, no. Taka głowa identyczna. Na początku nie wiedziałem o co chodzi. Ale jak już zauważyłem, to już teraz nic innego tam nie widzę. Ja pierwszy, jak po tych schodach jest przerąbane do góry. Trochę nisko zszedłem. I to... Wow, be careful, be careful. Właśnie pani na mnie spadła. Dobra, kolejne miejsce, które odwiedzam na wyspie Nusa Penida. To jest Diamond Beach, miejsce, które jest określone jako najpiękniejsze miejsce tutaj. Za parking trzeba było zapłacić 5, teraz za wejście jeszcze trzeba zapłacić dodatkowo. Czyli tak, parking złotówkę, wejście tutaj jeszcze 45 000, czyli 9 zł. Nie, powiem wam, że ta wyspa jest naprawdę piękna, robi wrażenie. Nawet mimo tego, że jest brzydka pogoda, to woda i tak jest piękna. Mimo wszystko tak bardzo się cieszę, że przypłynąłem tutaj. Naprawdę. Ale i tak obowiązkowo trzeba wrócić, jak będę następnym razem na Bali. I wtedy na pewno na noc też. Myślałem, że niby nie warto na noc zostawać i tak dalej, ale uważam, że raczej warto. No już wiadomo, dlaczego diamentowa plaża. Wystają diamenty. Ale piękne miejsce. Wiecie co stwierdziłem? Że po tym 1 000 000 subskrypcji przydałoby się zrobić jakieś takie konkretne Q&A. Bo może parę osób się zastanawia nad wieloma rzeczami, jest ciekawa, żebym na coś odpowiedział.
No i w sumie dawno nie było takiego konkretnego. Także jak coś, to piszcie wasze pytania pod tym filmem. Ja odpowiem. Nie wiem, kiedy będzie taki odcinek, bo muszę zebrać dość sporo tych pytań, dość takich konkretnych pytań, żeby to było też ciekawe. No i takie coś nagram. W ogóle w Indonezji jeszcze mam plan zobaczyć Gili. Ale nie wiem jak to będzie, nie wiem jak będzie z pogodą. Na pewno jutro muszę być na Bali. W poniedziałek też muszę być na Bali, bo będę miał jakieś tam sprawy urzędowe do załatwienia. No i może w wtorek na Gili bym popłynął. Wtorek, środa i w czwartek do domu. W weekend szykujemy wielką imprezę, żeby świętować z całą naszą ekipą. No, nie mogę się doczekać. Tu chyba jakiś glamping musiał być. Miejsca na namioty są. Tak mi się wydaje. No i się zbieram. Trochę posiedziałem, akurat spotkałem 3 dziewczyny z Polski. Takie młode też to podróżują sobie. Jadą gdzieś stąd później do Japonii, do Chin, gdzieś tam jeszcze. Także trochę pogadaliśmy. Serio, nie dziwię się, że to miejsce jest najładniejsze tutaj, bo zaraz wam zbliżę trochę kamerę. No, mega piękne. Patrzcie, jakie piękne palmy, kamienie, piasek. Wróciłem już do portu, idę wziąć swój bieg. Oho, chyba już wychodzą akurat. No i z powrotem na Bali. Jutro muszę iść do barbera, bo mam brodę już normalnie taką, jakbym był drwal. Fajnie tam mogło być, znaczy fajnie, nie mogę powiedzieć, że było super fajnie, no bo widzicie jak było. Ale i tak piękna wyspa i na pewno tam chcę wrócić jak będzie sezon, na 100%. Bo to jest przepiękne miejsce i w ogóle ta natura, wiecie jak tam się jechało tymi skuterkami wszędzie i tak dalej. Jest dużo takich dżungli, zielono, fajnie, no. Bardzo polecam, bardzo. No i wróciłem do Lochy. Cudowny jest ten hotel. Też jak ktoś będzie chciał wpaść tutaj do dziewczyn, do hotelu, to polecam bardzo. Aloha Boutique Hotel. Tutaj pokoik już na mnie czeka. Tylko coś specjalnego jest przygotowane, muszę czekać przed wejściem. No to aloha! Bardzo miłe przywitanie, dziękuję. Kolejny dzień zaczynamy od Bamboo Gym. Dokładnie tak. Najlepsza to jest? Najlepsza. No to świetnie. Najładniejsza. I najładniejsza. To idziemy zobaczyć, co tu jest. A to rowerki, no. Hello. Kawiarnia. Oj, taki basenik. Aha, tam są sauny w środku, tak? To jest sauna, to jest ice bath i hot bath. O, super. No. Tu jest jeszcze taka mordownia typowa. Nie, że to jest mordownia typowa, to jest stary metal. Tu jest dużo maszyn, ciężary. Spoko, bardzo fajna siłownia. Ale
A, fajnie wszystko z bambusa zrobione. No. Fajna miejscówka, basenik z widokiem na morze. Dzisiaj fale są małe czy duże? Dzisiaj duże, no właśnie. Dobra, gdzie jesteśmy teraz? Słuchajcie, teraz jesteśmy na najbardziej znanym spocie surferskim. Idziemy na Uluwatu Beach i właśnie tutaj ta plaża, a raczej ten spot surferski przyciąga najwięcej dobrych surferów. Okej, Chodźcie, pokażemy wam. jedziemy zobaczyć. Następnym razem jak przylecę, obiecuję, że pójdę też posurfować. Tak, Nie, czekaj, tutaj. posurfować, a może nie tu. Posurfować to w sumie, Pokażemy wam falę. posurfować to trochę dużo powiedziane, ale przyjdę spróbować gdzieś, ale nie tu. O, to już widać stąd. Tak. Wow. A jak to miejsce się nazywa? To jest Uluwatu Beach, a tutaj jest Single Pier i to jest w sumie pierwszy taki najbardziej znany beach club, Single który Pier, powstał okej. w Uluwatu. Chodźcie do środka. Hi. Wow, no, nie no, tu to są naprawdę fale. Czy te jeszcze dzisiaj nie są duże? Dzisiaj jeszcze nie są tak duże, jak są na przykład w sezonie, ale są takie naprawdę większe. Wow. No ja na przykład takie surfuję. Ciekawe, czy Piotrek nam nie dołączy. Nie, to ja może gdzie indziej. Dobra, chodźmy tam, może będzie ładniejszy widok stamtąd gdzieś. Tutaj jest ten beach bar, tam jest basenik. O, tutaj jeszcze pozamykane. Dajcie tam bardziej. Nie, spoko chyba. I tutaj to jest, ten na dole to już jest co innego, tak? To jest też inny taka restauracja to jest. Ładnie. Dobra, łapiemy jakichś surferów. Tak, to słuchajcie, to jest takie bardziej surferskie tutaj są miejsca, czyli bardziej takie właśnie nastawione na surferów. Ale no to jest też mój klimat. Nie no, fale są naprawdę spore. O, to zaczyna. O, udało mu się, ale tak krótko. Najbardziej znany spot, jeśli chodzi o surferów. Największe fale są tutaj w lipcu, sierpniu, od maja w sumie się zaczynają. I wtedy to naprawdę fale są gigantyczne, czasami 3-4 metry. No to tutaj to już chyba kozaki same surfują, nie? Tak, już tutaj musisz być dobrym surferem, żeby faktycznie surfować i no, odbywają się też tutaj bardzo często zawody surferskie. No. Uluwatu w ogóle ta fala jest wliczana do pierwszej dziesiątki, jeśli chodzi o surfing. I najlepsze fale na świecie. Ja chciałem, żebyś podkreśliła. Same kozaki tu surfują. No tak, surfuję tu. No tak, surfuję tu. O nie, no teraz to była potężna, naprawdę. Wow. O, teraz idzie porządku. Chyba duża, tak? Czy ktoś łapie? Ktoś będzie łapał, no. O. Dużo jest. Ale Nie widzisz, udało. ktoś mu wszedł. Ale jest, prawda jest. Zauważyłem jaką spaloną twarz. Wczoraj niby słońca nie było. Cały dzień. Smarowałem się, żeby nie było. Codziennie smaruję twarz filtrem. Ale chyba nie pomaga. Chyba się przeterminował. Coś jest nie tak. Jak się można cały czas smarować i cały czas wyglądać jak Indianin? To coś trochę nie pasuje. Teraz przyjechaliśmy do świątyni Uluwatu, tak? Nie Uluwatu. jest- Nie? tak, Uluwatu, to jest Uluwatu, świątynia Uluwatu, Uluwatu, tak dokładnie. I pokażemy wam dużo małpek. Tak. To jest najbardziej znana tutaj, czy najstarsza, Jest czy... to najbardziej znana świątynia w Uluwatu, piękna, położona też na klifach i słuchajcie, goszczą tutaj małpki. Niestety tych małpek nie da się wygonić, są to dzikie małpki i bardzo Trzeba często... uważać na telefon. Trzeba uważać, tak, bo bardzo często się zdarza, że zabierają one albo telefon, albo okulary i są takie tanie przekupki. To nawet całkiem zabawnie wygląda, jeśli to nie jest twój telefon, które przekupiają małpki i zabierają ten telefon. Dobra. Ale to widziałem dużo na filmikach, różnych ludzie na Instagrama wrzucali i tak dalej, jak te małpy okradają tych wszystkich ludzi, to, no, to pewnie było tutaj. To tutaj było, ale No, zaraz spoko. zresztą wam pokażemy. No. Czy może jeszcze małpki śpią? Oby. Oby. No i tutaj macie ostrzeżenia na to uważać. Karyś małpek. Chyba jakaś ceremonia była teraz, co? Wczoraj było bardzo ważne święto, wiesz? No właśnie co to było za święto? Czym było? Okej. Kalirynka. Bo właśnie słyszałem, że petardy bardzo mocno też wieczorem waliły. Było koło hotelu. Bardzo ważne
na święta. No. Walijskiej i ona jest, tak, jest ważna, więc pewnie dalej skończysz. Hello. No i się zaczyna. Dobra, zaczynamy zwiedzanko. To tam dalej się... Prawy. No. Zdobyły. Piękna świątynia tam. Tu serio wszędzie trzeba uważać, bo z każdej strony to małpy wyłażą. A ja widziałem dużo filmików, jak kradną i na żywo w Tajlandii jak kradną, ale tu jest podobno jeszcze gorzej. O, zakaz latania dronem. No to filmiki by były fajne. Wziąłem ze sobą oczywiście. A może nie będę ryzykował. Ja w ogóle pamiętam, jak byłem 12 lat temu, albo 11, nie wiem, no bardzo, bardzo dawno temu, to byłem gdzieś w takiej świątyni. Co tam nawet jakieś takie ceremonie robili, ale to chyba nie było tu, to chyba było w Ubud. Do Ubud prawdopodobnie pojadę w środę. Tak, czyli nie w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku zobaczycie Gili, a jeszcze w kolejnym prawdopodobnie Ubud. Tak jest plan, ale chociaż on mi się rozmienił 5 razy, także różnie może być. Przycięte, dużo lepiej teraz. Nowy Piotrek. Teraz czas na zakupki. Hello sir. Thank you. Later. Thank you so much. No, na zakupy pójdę, ale nie do niego, bo... Hi. Nie lubię jak ktoś jest taki aż bez. A co, miał takie koszulki, które ja nie szukam, a muszę sobie kupić coś ładnego na dzisiaj. Planowałem kupić sobie taki biały komplecik, ale ze względu na to, że moja twarz dzisiaj wygląda jak spalony skwarek, to czerwony trochę słabo będzie wyglądało. O, wyglądałbym w sumie jak flaga Indonezji. Czerwono-biały. Nie no, zobaczę, może znajdę coś fajnego. Tutaj przyszedł na zakupy. Podoba mi się to uluwato, naprawdę. Komplecik na później kupiony, ale to wam później pokażę. Wygląda mi to jeszcze popatrzeć na jakieś pamiątki ładne. Yes, I see beautiful. Beautiful, but not for me, jak to mówią. Wziąłem na drugie śniadanko. Miałem nie jeść drugiego, ale stwierdziłem, że to są takie dobre miejsca. Takie fajne kawiarnie, restauracje, że aż mam ochotę sobie zjeść jeszcze raz coś zdrowego, fajnego. Na Bali zdrowe żyćko na maksa. No to mamy marewka, jabłko, burak. Tutaj ginger shot, tutaj coś z limonką, a tutaj nie mam pojęcia. Kawka i czekam jeszcze na acai bowl. Trochę pochodzę, pozwiedzam takich różnych miejsc, żeby wam troszkę popokazywać. Chociaż dużo czasu teraz nie mam, bo jutro już jak będę na Gili, no to na Gili 2 dni zostanę. No, będę wam trochę prezentował wyspę, jaka jest piękna, no bo Bali naprawdę jest piękne. Wielu z was się może spodobać. Jest to trochę inny rodzaj turysty niż w Tajlandii. Tu bardziej turyści przyjeżdżają z Australii, z Ameryki. No wiadomo, no Europejczycy też. Ale głównie Australijczycy, oni mają tutaj tylko 3 godziny, żeby tu dolecieć na przykład z takiego Perth, no to dla nich to jest, wiecie, siadają, lecą, przylecą sobie na parę dni, poserwują, dobre jedzonko, imprezy, taniej niż w Australii, no to im pasuje. No. A to ma jeszcze acai bowl, jagody acai z Amazonii w Brazylii, tak na maksa popularne podrawa. Wróciłem do hotelu, pięknie tu. No, idę się ogarnąć, bo zaraz mamy spotkanie biznesowe. I will later support the whole hotel in terms of the water needs, yes? Alright, wow. No i tak, po spotkaniu, znaczy jeszcze nie całkiem po spotkaniu, teraz były ustalenia z szefem, dobra, mogę powiedzieć, z szefem budowy,
Zaraz idziemy na ziemię, zobaczyć tam wszystko co i jak. Jest z nami oczywiście architekt, projektant, my, ktoś tam jeszcze od topografii, od czegoś jeszcze, no po prostu cała ekipa. I zaraz ruszamy na ziemię, żeby wszystko sprawdzić, jak to wygląda. I zaczynamy już niedługo. No i dobra, jesteśmy na ziemi, znaczy to wszystko muszą rozmontować, bo to akurat są do tego budynku pracownicy. Także od poniedziałku zaczynają to wszystko rozmontowywać. To jest nasza ziemia, gdzie powstanie hotel. Moi drodzy, marzyłem o tym, żeby mieć hotel w Tajlandii. Okazało się, że będę miał hotel na Bali. Także fajnie. A to jest moja wspólniczka, a jeszcze druga wspólniczka będzie w następnym, w kolejnym jeszcze, bo akurat Marty teraz nie ma na Bali. No ale powiedziała, że spokojnie możemy wam już ogłosić, że będziemy budować tu hotel. Jesteśmy właśnie na naszej ziemi. Tak jest. Właśnie sprawdziliśmy, przed chwilą dronem polataliśmy. Od poniedziałku zaczynają już lekkie prace tutaj. Muszę zrobić topografię całą i tak dalej i rozmontować to wszystkie te domki. Przenieść je na drugą stronę, bo są właśnie tak jakby prawie na naszej ziemi. No, także muszą to zrobić. I w przyszłym roku się będzie budowało, ale 2027 początek już będziemy mogli was zaprosić. Zapraszamy do nas już niedługo, a przed nami czeka teraz, słuchajcie, ciężka praca. Tak, ciężki rok. Dobra, a jeszcze jakbyśmy tylko mogli wytłumaczyć, gdzie jesteśmy tutaj dokładnie z Balanga, tak? Dzielnica Balanga. Jesteśmy na dzielnicy Balangan. Mieści się ona w sumie bardzo blisko Bingin, czyli my to nazywamy w Uluwatu, że jest to takie nasze centrum. No i do plaży mamy, słuchajcie, tylko 5 minut. Plaża jest naprawdę bardzo... Tak, plaża jest skuterkiem, dobrze powiedzieć. Plaża jest naprawdę piękna, też tutaj jest klif, są tutaj przepiękne zachody słońca i bardzo dobry surfing. Także ja, słuchajcie, jutro wybieram w ogóle się tutaj na surfing, więc co, może Piotrek wstaniesz ze mną? Nie, ale ja na Gili jadę jutro. O 6 rano na Gili. Tak. Zapomniałam. No, no nie, ale będziecie dużo widzieli, no będę tutaj w przyszłym roku bardzo często, Jeszcze często tak w miarę. dodam, że akurat z tego punktu jest najbliżej do lotniska. I jeśli chodzi o Uluwatu, stąd jest najbliżej, bo stąd jest tylko 25 minut, a normalnie z innych punktów Uluwatu jest 40 minut, więc fajne też położenie, bo jest bardzo blisko lotniska, jest przy plaży i bardzo blisko centrum. No, a sam Uluwatu, jakby ktoś pytał, no to Uluwatu jest taką chyba, nie wiem, najbardziej fancy, najbardziej popularną, czy można powiedzieć? Jak można to powiedzieć? Może właśnie, w sumie najbardziej fancy, zdecydowanie jest tutaj najbardziej luksusowo, także jeśli ktoś przyjeżdża do Uluwatu, no to albo jest surferem, ale bogatszym. Z Hawajów na przykład? Tak. Albo z Australii? Tak. Albo też po prostu chce fajnie spędzić czas, a jednak tutaj są takie bardziej europejskie warunki, bardziej właśnie albo z Australii, albo z Europy przeniesione tutaj i nie jest już tak tutaj lokalnie, zdecydowanie nie jest, naprawdę są super knajpki, wszystko jest na bardzo dobrym poziomie, siłownie są przepiękne, więc nam też tutaj się najwygodniej mieszka, no i jest najładniej, bo też to miasto leży na klifach, także stąd też wywodzi się, słuchajcie, nazwa Uluwatu, miasto położone na skale. Ładnie tak. No, a ja w trakcie tego jakby tutaj przyjeżdżał coraz częściej, coraz więcej wam będę pokazywał, żebyście widzieli, jak piękne to jest miejsce i żebyście chcieli nas odwiedzić. No i tutaj tu gdzieś na końcu będzie się nasza działka kończyła. No, będzie dość spora, 16 pokoi, basenik, siłownia. Widok będzie z restauracji, która będzie na drugim piętrze, rooftop będzie zrobiony. Będzie widok na morze, bo tam mamy już morze. No, fajnie będzie. Akurat jesteśmy w złym miejscu trochę, ale to jest ta plaża na dole, tutaj ludzie surfują, tutaj różne restauracje i tak dalej, ale jesteśmy jakoś od tyłu, bez sensu być na dole, ale to wam pokażę w odcinku, który będzie któryś na następnej z kolei. Jaka to jest piękna plaża, no i tu jest bardzo dobry spocik do surfowania, ale wielkie fale są. Idziemy świętować do Tedzia, tutaj zaczynamy naszą kolację z widoczkiem. Widoczek to będziemy i tam chyba dopiero. To jeszcze musicie poczekać na widoczek. I na kolację pyszna ośmiorniczka, ziemniaczki, asparagus i naprawdę coś tam się robi. No, jest. Podpieka jak marshmallow tą śmietankę. Thank you, bye.
No i wchodzimy. To jest podobno dobry DJ. Savaia. Podobno najlepszy klub w Azji. W całej Azji. Ła. Złożone. Szósta rano, właśnie przyjechał po mnie kierowca i ruszam w trasę w stronę Gili. Mam 4 godziny jazdy, 1,5 godziny płynięcia, z tego co wiem, ale podobno bardzo warto. Także bardzo się cieszę, że tam jadę. No i jutro wieczorem wracam do hotelu. A, nie, jeszcze jeden dzień zostaje i dopiero lecę do Tajlandii. Dzięki wielkie, że oglądaliście, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z pięknej wyspy Gili, a będzie naprawdę bardzo piękna.